freedom. We take the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms, czas na to, żebyśmy odnowili naszą metę, czyli zobaczyli co jest w tym momencie takie, jakby tak powiedzieć, najbardziej no top, jeżeli chodzi o naszych dowódców. No i też przeanalizowali, wiadomo, nowości, które się tutaj w ostatnim czasie u nas pojawiły. Jest to meta, która będzie obowiązywać, powiedzmy, na pewno w styczniu, przypuszczam, że też jeszcze troszeczkę w lutym i przypuszczam do kolejnych, jakby tak powiedzieć, nowych dowódców piechoty, tak, piechoty. O tym się dowiecie w oddzielnym filmiku, dlaczego akurat piechoty, ale po prostu zacznijmy może od samej mety. Już wam tutaj mam to potwierane, w sumie mam, patrzcie, mam w dwóch tych potwierane, elegancko. Słuchajcie, tak jak tutaj widzicie, ja wrzuciłem w samą metę dowódców, które ja uważam, że będą bardzo grywalni i bardzo, jakby tak powiedzieć, na nich bym stawiał. Tutaj można byłoby tylko zamienić miejscami Huo z Arturem lub też jakoś dać go bardziej do przodu. Lecz nie będę ukrywał, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tych 6 dowódców jest naprawdę ważnych w ostatnim czasie, w roku. Artur, nowy dowódca, który wszedł z dużym przytupem, tak samo jak wchodził Ragnar, no i nie będę ukrywał, że rozwalił troszeczkę system. Nie ukrywajmy, że tak nie jest. Ja to troszeczkę się tutaj podświetlę, muszę sobie kupić ogólnie jakby jakieś dodatkowe naświetlenie, żeby lepiej mi było widać. Niestety na czarnym tle wygląda to gorzej. Jeżeli chodzi o samego Zedelianga, Hermana, to jest klasyka, że oni tutaj są, bo to jest jeden z najlepszych marszy i od dłuższego czasu. Liucze to jest jeden z najlepszych dowódców, jaki teraz, jakby tak powiedzieć, w ostatnim czasie się pojawił. Jeżeli chodzi o też, powiedzmy, nawet piechotę, piechota ma bardzo mocnych w ogóle teraz dowódców, więc czy to jest Liucze, czy to jest Ragnar, naprawdę no, robią robotę. No i mamy Huo. No i samo tutaj to też od razu się będzie jakby z sobą pokrywać, no bo będziemy mieli marsze, które są w tym tierze, czy w tej mecie, ale też są w tierze A, połączone ze sobą, no bo jak popatrzymy, no Artur będzie, wiadomo, tu będzie skalowany z Huo, nie? Ragnar przeważnie jest skalowany ze Scipio, bo idealnie się uzupełniają. Zedeliang z Hermanem, o którym już wspomnieliśmy, no i Liucze jest, z WW Liucze przeważnie jest zgrywalny. Chociaż też niektórzy jeszcze grają Liucze Alex, chociaż ten Alex mi się zdaje, że z tego tieru A, no niestety spadnie do tego tieru B w tym momencie. No ale też tutaj mamy kolejne marsze, czy też dowódców, które tam stworzą jakieś tam, powiedzmy, metę tych tak marszy, które gramy w Openie. Na pewno to będzie Ashurbanipal z YSG lub też Shadjara z YSG, no bo to jest dość częste grywalne. No i kolejny to jest Joanna Prime z Nevskim, lub też Nevski Prime. Teraz dużo ludzi gra Joanna Prime z Nevski ze względu na to, że Joanna jest bardzo przeżywalna na drzewku supportowym. Więc mi się zdaje, że to jest kolejny plus tych dowódców. Ale już jak zobaczycie, już są w mecie. Mi się zdaje, że ten Artur i troszeczkę zbił z tej mety. Kawaleria ma w tym momencie, moim zdaniem, jeden marsz, który jest taki typowy mecie, najlepszy. Ale dalej liczą się, jakby tak powiedzmy, w tych, powiedzmy, top marszach, powiedzmy, których tam mamy, nie wiem, 5, 6 marszy, 7, to dalej te Joanna i Nevski się w tym liczą. Potem mamy też tutaj, wrzuciłem Filipa, wrzuciłem Gonzalo i wrzuciłem też Małgorzatę. Też tutaj brakuje mi tylko Stefana. Nie znalazłem nigdzie żadnego awatara, na żadnych content kreatorach, nigdzie, że mógłbym pokazać tego Stefana. A nie chciałbym się go obrabiać i robić tak, że to brzydko wyglądało, bo to nie będę ukrywał, to jest bardziej pod was, żebyście wiedzieli, o co chodzi, ale samo to, no Gonzalo jest na pewno w tym tierze A. Ze Stefanem, Stefan Gonzalo to jest chyba na tą chwilę najlepsza marsz inżynierii, o którym też mogliście usłyszeć w filmie, którym nagrywałem ze Snowem. Filip jest z tego względu w tierze A, ponieważ bardzo często go się tam gdzieś tam łączy w pary, jeżeli chodzi o 5., 6., 7. marsz, dlatego on w tej tierze dalej jest, moim zdaniem. Shadjara, już wam wspomniałem, Małgorzata również z tego względu, że Małgorzata nieraz jest parowana z Gonzalo lub też Małgorzata też z Baburem też potrafi jako ten drugi marsz inżynierii zrobić robotę, ale to już jest troszeczkę, wiecie, takie już gdzieś tak są jakby tak na końcu tego tieru A, nie, jeżeli chodzi o Małgorzatę. W tierze B mamy Guana, który no spadł w ostatnim czasie, kiedy wyszedł Ragnar. Belizajusz też bardzo spadł.
bo ja nie będę Belizariusza brał pod uwagę, nawet z tym buffem, jeżeli chodzi o marsz kawalerii. Jednak ten Belizariusz miał swoją tam przygodę krótką. Przypuszczam, że Swarmerzy Uele go i tak będą wykorzystywać. O Aleksandrze już mówiłem, dlaczego go tutaj już umieściłem. Jeżeli Gaia Madak też jeszcze gdzieś tam jest grywalny z Gonzalo. Jeżeli ktoś nie chce iść od razu w tego Stefana, no to Gaia Madak z Gonzalo też jest dobrym marszem, jeżeli chodzi o Open. Więc też go tutaj umieściłem w tierze B. Boudica jest tylko z tego względu w tierze B, ponieważ ona jeszcze gdzieś tam czasem z Shajarą czy z YSG jeszcze ją gdzieś tam widywałem, że lata. Poza tym Boudica z Shajarą to jest bardzo fajny marsz do swarmowania i jednak tam jakąś tą swoją pracę też mają do wykonania, dlatego są tak nisko. Trajan jest w tierze B tylko dlatego, że Trajana bardzo często jeszcze słyszałem, że można z Liucze, czy przepraszam, z Filipem sparować i naprawdę fajnie to tam się zgrywa i tylko, że to też jest taki, wiecie, ta już opcja przy 7 marszach, gdzie widząc Trajana, który ma na plecach Filipa, będzie zaraz fokusowany, no ale to już jest bardziej też taka zabawa dla Ueli typowych, nie? Jeżeli popatrzymy sobie na tier C, no to tak widzicie Williams, Xiangyu, oni już tam moim zdaniem już totalnie spadli bardzo nisko. William może nie jest taki słaby w porównaniu do Xiangyu, ale jednak no to są dowódcy, którzy już swoje lata świetności mieli za sobą, więc nie będę mówił, że bierzcie, bo to jest topka i tak dalej, bo no niestety nie, dlatego ich tutaj tak nisko usadziłem. Innych dowódców już nie wrzucałem, bo wiem, że no mało są grywalni, jeżeli chodzi o sok, więc nawet ich tutaj nie umieszczałem. A przejdźmy sobie do tego, co chciałem wam pokazać wcześniej. Co to mi te paski? Zakładki mi nie wszystkie się pochowały. Ogólnie to wam chciałem pokazać taki, jakby tak powiedzieć, jak ja bym ustawił swoje 3 najlepsze marsze, jak przeglądałem mety i też, moje marsze wam powiem na samym końcu, ale takie 3 najlepsze marsze, 5 najlepszych marszy, 6 najlepszych marszy, 7 najlepszych marszy w Rise of Kingdoms, moim zdaniem. I po prostu będziemy to robić tak, że najpierw ułożę tu te pierwsze 3 najlepsze, potem tam dołożymy 2, tu dołożymy 1 i tu dołożymy 7 i będziecie mogli po prostu sobie tak fajnie to zobaczyć. Na koniec, kiedy to już wam ułożę, po prostu przerzucam niektórych dowódców do moich 5 marszy, które w tym momencie planuję tak je robić i nimi grać po prostu. To jest co tu po prostu na początku iść. No, tak jak powiedziałem wam wcześniej w takiej mecie Open, którą przygotowałem wam wcześniej, gdzie to jest chyba taki bardzo mocny tier list, no to samo to, że 3 najlepsze marsze, jeżeli byśmy je zaczynali, no to jest na pewno Zedeliang i Herman. To jest moim zdaniem jeden z lepszych marszy, który warto robić. Gdzie tu mamy pana Hermana? Znowu będziemy szukać. Tak to czasem jest Herman. Drugim marszem ja bym wrzucił Huo z Arturem. Bez 2 zdań. To będzie marsz, który będzie naprawdę niezły w Openie. I jeżeli ktoś planuje robić jakieś tam 2-3 marsze na początku swojej gry na soku, no to mi się zdaje, że to są bardzo dobre wybory, tym bardziej do swapów, no bo nie ukrywajmy, tutaj to co ja tutaj też przygotowuję dla was, też wam pomoże przy swapach, co najlepiej wybrać. Trzecim marszem tu, jeżeli chodzi o piechotę, tu bym się troszeczkę, powiem wam, bardzo zastanawiał, no bo tak, z jednej strony dużo ludzi mówi, że William Wallace, Liucze, i zresztą ja sam gram tak, jest naprawdę niezłe. Ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy sobie, no mamy Ragnara i mamy Scipio Prime. Dwóch takich, ja się śmieję, że to wygląda jak dwaj tankowi panowie, którzy naprawdę potrafią mocno zrobić AOE w Openie. I szczerze powiedziawszy, poszedłbym w tego Ragnara i Scipio, tylko Scipio jest dość starym dowódcą w tym momencie, więc ale dalej jest grywalny. Ale kurczę, no nie powiem, że oni wyglądają gorzej w porównaniu do Williama i Liucze, tym bardziej, że mamy tutaj dwóch dowódców, którzy biją AOE i jeszcze obniżają punkty zdrowia. Liucze też robi swoją robotę na 5 targetach. I jakby tak po sumie się zastanowić, no bo to tu mamy 6 targetów bijemy i tu bijemy 6 targetów. Jakby na to patrzę, bo Liucze bije 5, a William Wallace z 1. I tak mi znajomy napisał ostatnio, William Wallace i Liucze po prostu ponoć dłużej się trzymają niż Ragnar i Scipio. No ja nie mam tego sprawdzonego, więc wam nie powiem, że na pewno tak jest, ale to było takie w tym top 3 najbardziej takie dla mnie ciężkie do wybrania, bez 2 zdań.
I ja tu jednak i tak postawię na Ragnara ze Scipio, chociaż sam gram William Wallace Liucze. Gdzie mamy pana Scipio? Gdzie jest ten napakowany pan? Jak widzicie, zawsze mam problem z znajdowaniem tych dowódców. Klasyka, nie? William z Liucze i tak zaraz ich tutaj wrzucimy. Bo też będą oni tam w późniejszym. Ale widzicie? Ślepy jestem. Ja to zawsze jak sobie przygotuję, to przygotuję sobie wcześniej, jest dobrze, a potem zapominam. No i to mi się zdaje, że to są takie 3 najlepsze marsze. No i teraz tak, co bym dodał 2 dodatkowe marsze, jeżeli chodzi o te 5 najlepszych marszy w grze, nie? Tu mógłbym się dość długo bić z myślami dotyczący jednego dowódcy, ale zrobimy coś, żebyście wiedzieli na pewno, jak zagrać na pewno na 5 pewnych marszy. I tu troszeczkę ponegujemy, jeżeli chodzi o ten open, bo niektórzy twierdzą, że tutaj jest duża dysproporcja, ale kiedy tak sobie przeliczałem i sprawdzałem niektóre statystyki, no to Joanna i Newski dalej są dalej w tej, powiedzmy, w tej mecie. Dalej są w tej mecie 5 marszy. Tak samo możemy powiedzieć, że dalej w tej mecie tych 5 marszy jest tutaj William Wallace i Liucze. I ja bym jednak tak to wrzucił. Czekajcie, gdzie mamy... Tu mamy Liucze i Williama Wallace'a. Ja bym sam osobiście tak poszedł, jeżeli chodzi o te 5 marszy. Lecz ostatnio też widziałem takie jakby tak skan z jednego z imperialnych królestw, jak oni grają, no to oni tam w ogóle już mieszają, że Scipio z Liucze to jest jedna para, Ragnara nie dorzucają do 5 marszu, znowu potem jak jest 6 marsz, to Ragnara dają ze Scipio, a Liu łączą z Filipem, bo twierdzą, że Filip jest ok do tego zestawienia. Ja powiem tak, ja bym został tutaj, jeżeli miałbym się tak skupić na tych 6 marszach, a chciałbym te marsze buffować i chciałbym, żeby to biło mocno, ja bym się zastanawiał naprawdę wtedy nad tym, że no Williama niestety wtedy tutaj wrzucam, Liucze przychodzi z Filipem tu, nie? A tutaj wrzucamy Ashurbanipala z YSG. I teraz od razu wam mówię, jak to wszystko wygląda. To jest wszystko rzeczowo to, co ja tak mniej więcej przy tym 5., 6. marszu zawsze wy możecie sobie zmienić, nie? Ale uważam, że to są takie najlepsze top 6 marszy, jeżeli chodzi o open, gdzie możemy też dobrze uderzyć i też zbuffować inne nasze marsze. Jeżeli patrzymy pod tym względem, że jeżeli chcemy nabuffować cały i po prostu no, robić te większe kapeki dla wszystkich, po prostu gracie te 6 marszy przez cały czas. Lecz jeszcze jedna rzecz, pamiętajcie, że YSG musi być na 3. muzeum, żeby on się w ogóle tutaj w tym liczył, bo jeżeli nie, no to będzie wyglądał blado, nie? Lecz jeżeli byłaby taka sytuacja, że jednak nie chcemy tego Liu, znaczy nie chcemy tego Filipa, nie chcemy buffować, no to ja bym wtedy po prostu zamienił to w taki sposób. Filipa bym przerzucił tu, a Williama Wallace'a bym po prostu, którego sobie znowu gdzieś wrzuciłem, kosmos, gdzie jest rudy, tu jest rudy. Znowu bym po prostu ułożył takie 6 marszy, jeżeli chodzi o Open. I to naprawdę mi się zdaje, że sprawiało dobre cyferki i miłą grę dla was w takim Openie. Wszystko wiecie też, jakie macie duże bale i tak dalej, czy są długie walki w tych balach, czy gdzieś się bijecie. No zależy się od KD, ale to mi się zdaje, że te marsze są jedne z lepszych. Teraz powiecie, co tu wrzucimy za jako 7 marsz? No 7 marsz, powiem offen, jeżeli chcemy sobie wrzucić i chcemy, żeby to fajnie wyglądało, no to można byłoby się pokusić, żeby wrzucić jakiś tam marsz z Openfielda, typu, nie wiem, Trajan z Filipem, nie? Na przykład, że Trajana wrzucimy tu z Filipem. Ale z drugiej strony powiem wam, to jeżeli ktoś jest Wellem i gra na 7 marszy, bo wydaje dużo, no to taki Trajan z Filipem będzie miał zawsze fokusowany jako pierwszy, no bo wiedzą, że to jest największy buffer. Potem pewnie przejdą na Zdelianga z Hermanem lub też Ashurbanipal z YSG, no zależy co tam będzie po prostu najmocniej biało, że oni będą chcieli to ściągnąć. Ja bym tutaj w ten 7 najlepszy marsz rzucił inżynierię. Ja bym tutaj rzucił, tak jak mówiłem wcześniej, damy taką rzeźbę zwykłą i to będzie Stefan III.
A jako drugiego po prostu wrzucimy Gonzalo. I mi się zdaje, że to taki 7 mar, jeżeli ktoś chciałby mieć tą inżynierę gdzieś tam z tyłu bić, to taki ten Stefan III z Gonzalo byłby fajną opcją. Takie jest moje zdanie ogólnie, jeżeli chodzi o tą opcję, nie? No bo jakby na to nie popatrzy, no to Stefan z Gonzalo też robią bardzo fajne cyferki, dobre raporty. Jak widziałem tam u Mr. Siege'a, no to na parę Tagerekutów 2,5, 2,600 z daleka, gdzie nie są atakowani, gdzie te bale biją się, no to nie wygląda tak źle, nie? Prawda? Wygląda moim zdaniem to bardzo dobrze. Więc dlatego ja bym poszedł tutaj w tą wersję 7 marszy, gdzie mamy Stefana i z Gonzalo. Ale wiem, że większość was i tak będzie grała przeważnie na 5, może 6 marszy, nikt o 7 marszu tak bardzo nie myśli. Więc to jest taki, jakby tak powiedzieć, mój taki mój dodatek dla was, żebyście też wiedzieli, jak to wygląda. Ja osobiście powiem wam ofen, jak będę grał na tą chwilę, jeżeli będzie 5 marszy, myślę o 6 marszu, zobaczę jak to wszystko wyjdzie. Ale na pewno ja będę grał Huo, Artur, to będzie mój na pewno main squad, potem będzie Joanna Newski, wiecie o tym, że to jest moja kawaleria, to są jakby tak mój konik. Zydeliang z Hermanem, oczywiście, że Zydeliang z Hermanem będzie. William Wallace z Liucze i Ashurbanipal z Zła ESG. To jest tylko dlatego tak zrobione z tego względu, że ja nie mam 6 w ogóle giru zrobionego pod piechotę, na łukach już mam i Ashurbanipal z Zła ESG mi się zdaje, że bardzo fajnie się będzie zgrywał. Huo, tutaj Nevski, no Joanna, Huo, Artur, no Joanna Nevski, czy też Nevski, Joanna. To też bardzo fajnie. Mi się zdaje, że ta para będzie robiła fajną robotę w Openie. No już z tym marszem pewnie będzie ten Ragnar ze Scipio, no ale też poczekamy, bo przypuszczam, że do tego czasu, zanim ja giry zbiorę, zanim coś, no to poza Ragnarem może coś tam jeszcze nowego piechoty po prostu dojść. Więc tak mi się zdaje, że tak to będzie wyglądało. Fajnie chciałem wam po prostu przedstawić, jak ja to teraz widzę po nowym roku, jeżeli chodzi o te marsze. Pewnie dużo się one nie różnią od tego, co wy tam gdzieś się też dowiadujecie, ale też przynajmniej wiecie, to jest też dla graczy, którzy zaczynają grę może w soku, będą myśleć na tym, co zesłapować i w co pójść i nie wiem, jaki najlepszy dowódca w tym momencie zrobić na słapa, czy on 2 najlepszych dowódców KVK 3. No to tu już będziecie mieli odpowiedzi na samych tych 3 marszach, co po prostu robić i na czym się skupić w Openie i grać na te 3 marsze. Bo znam, uwierzcie mi, tam bardzo wielu graczy, którzy grali swoje KVK 2, 3, 4, grali na 3 meta marsze i robili bardzo dobrą robotę, nie? Robili bardzo dobrą robotę i wybijali naprawdę bardzo dobre cyfry. Więc to jest taka rzecz, która mi się zdaje, że jest fajnym rozwiązaniem. Oczywiście miałem tu w głowie, że jeszcze zamiast Ashurbanipala wsadzę Shajarę, no ale jednak zostanę przy tym Ashurbanipalu. Dużo mi ludzi jednak poleca zostać przy Ashurbanipalu, no bo w sumie to jest 2 razy AOE damage, więc dlaczego nie? No i co? No i mi się wydaje, że tyle. Tyle, jeżeli chodzi o filmiki. Jeżeli chodzi o sam Openfield, o filmik, przepraszam. Dziękuję, że jesteście. Czekajcie, dzisiaj też poza tym filmikiem, który teraz oglądacie, dostaniecie jeszcze jeden dotyczący kawalerii i ogólnie generacji dowódców kawalerii, bo tutaj parę wyjaśnień wam się też należy, które ja ostatnio wam przekazałem, bo takie informacje miałem, a się coś dzisiaj, jakby tak powiedzieć, na dniach pozmieniało, więc fajnie, żebym wam to też mógł to wszystko ładnie wyjaśnić. Dzięki wielkie, że jesteście, wspieracie kanał, lajkujecie, donatujecie, bo to naprawdę napędza mi ten całe chęć, żeby to dla was siedzieć, tu robić to, z wami też mieć interakcję, nie? Z wami rozmawiać, no bo to robi naprawdę dużo i zachęca po prostu do dalszego tworzenia dla was. Dzięki jeszcze raz, do zobaczyska. Elo. All the feels we go.